mam na imię Bogdan, jestem z Ukrainy, taka niespodzianka. Donc bonjour à tous, mon nom c'est Elias. Nazywam się Zuzia Mryczek-Gerkę. Nazywam się Adam Gryczuk, jestem przedstawicielem Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Nazywam się Dawid Reja, jestem z Fundacji Sempra Frente. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Aneta Maciejko i uczę języka polskiego. Jestem groźna. Cześć, mam na imię Karolina. Jestem na stażu w Sempra Frente. Nazywam się Amelia Rudnicka, jestem uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kielcach. Nazywam się Zuzanna Szymańska. Agnieszka, dyrektorka Szkoły Języków Obcych SMART w Końskiej w Stąporkowie. Jeśli chodzi o języki, to ja bardziej ukochałam polski. Zachęcam do tego, żeby uczyć się języka narodowego, bo coraz częściej w naszym języku pojawiają się zwroty i wyrażenia z obcego języka, które poniekąd wynaradawiają nasz język. Dlatego zachęcam do czytania pięknych książek w naszym narodowym języku. Nie wiem, będę chciała gdzieś podróżować, będę chciała gdzieś pójść do szkoły, poznać jakichś nowych ludzi, przecież muszę się umieć porozumieć. A jeżeli nie będę znała języków, no to pozostaje mi miganie albo pisanie z translatorem, co nie jest wygodne. Często wyjeżdżam za granicę, tam łatwo jest mi się dogadać, bo też tam gram w różne gry i z obcokrajowcami i tam też dogaduję się z nimi. Właśnie w tej Młodzieżowej Radzie pracujemy z Radą chociażby Charkowa i tutaj jest bardzo potrzebny ten język, ponieważ właściwie tylko w tym się posługujemy, nie posługujemy się ani rosyjskim, ani polskim. I dzięki temu możemy na przykład wspólnie organizować jakieś eventy, challenge, możemy komunikować się, tak? To jest podstawa. Bardzo mi się też język angielski przydał na wycieczce właśnie do Szkocji. Nauka języków jest bardzo ważna, ponieważ przydaje nam się to w życiu, czy w pracy, czy w sytuacjach codziennych, gdy ktoś z zagranicy zapyta nas o drogę, a nawet gdy jedziemy na wakacje i chcemy kupić coś, czy zapytać się o drogę. Przydałby się jeden język na świecie, no bo wiadomo, by było lepiej o wiele, ale myślę, że też jak jest wiele języków, to jest ciekawiej. I tak używałem naraz 4 języka. No. I trochę trudno tak się uczyć, ale razem z tym założyłem taką rzecz, że w ogóle zaczyna działać głowa inaczej. W ogóle zapominasz mniej rzeczy, tak? W ogóle rozwijasz takie zdolności, no, czyli zaczynasz tak coś uczyć, tak? I w ogóle tak szybciej to rozumiesz. No nie wiem, jak to wyjaśnić jeszcze lepiej. W ogóle no, szybciej zaczyna działać mózg. W ogóle tak dla rozwoju to w ogóle jest bardzo ważne, bardzo fajne, kiedy znasz kilka języków naraz. To często się przydają, jak się jeździ za granicę. I Wam się przydały kiedyś? Tak, przydały. W jakich sytuacjach? Mi w sytuacji, kiedy na lotnisku pan nie chciał mnie przepuścić przez bramkę i bardzo szczegółowo wszystko wypytywał. Bardzo, bardzo szczegółowo. Ja pojechałam na wycieczkę do Londynu i moja koleżanka zgubiła torbę z zakupami i musiałam chodzić po tej galerii i szukać tej torby. Ja byłam w Holandii i mój brat, który jest ode mnie starszy, pokazał mi to było 2 lata temu, więc jeszcze tak dobrze nie znam angielskiego, no ale pokazał mi jak zamówić jedzenie, no i wtedy jak pokazał mi to mi się spodobało i zaczęłam się bardziej wsłuchiwać. Języki na pewno poszerzają horyzonty, o których jeszcze możemy nie wiedzieć. Jest to przełamywanie samego siebie. Przede wszystkim, słuchajcie, ja zawsze pracuję nad taką, zresztą myślę, że moi uczniowie potwierdzą, bo samo uczenie się języka to jest uczenie, to nie są słówka, to nie jest gramatyka, to jest przełamywanie barier językowych i nie tylko. Poszerzanie swojej strefy Jak komfortu. przełamimy językową barierę, to przełamimy bariery takie nasz gdzieś tam cofające i jesteśmy bardziej otwarci, cieszymy się wtedy światem, życiem, ludźmi poznawanymi na nowo i to jest fajne. No, według mnie języki są bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka i jeżeli rzeczywiście chcemy się samorealizować i chcemy się rozwijać jako ludzie, chcemy w jakiś sposób rozwijać swoje kariery, budować relacje z innymi ludźmi, stawać się bardziej społecznymi ludźmi, to myślę, że jeżeli chodzi o znajomość języków,
to jest jak najbardziej użyteczna i jak najbardziej potrzebna wręcz. Myślę, że w XXI wieku już życie bez języków nie miałoby najmniejszego sensu i bez nauki, dlatego że wiem, jak trudne jest dla starszego pokolenia, które nie miało możliwości nauki tych języków, jak teraz ciężko jest się im dostosować do społeczeństwa i jak ciężko jest im się dogadać z ludźmi, wyjeżdżając na przykład na wakacje czy gdziekolwiek. Najlepiej do uczenia to od razu używać, tak? Z kimś rozmawiać. Najlepiej to z takimi native speakerami, tak? Jak to? Umiejętność i posługiwania się językami to przede wszystkim wolność. Popkultura mówi jasno, że taniec też jest językiem i jakby, no to na pewno nie jest jedyny język, którym możemy się posługiwać, bo to też jest przecież język. Ważniejsze jest dla Was, żeby mówić dobrze, czy żeby w ogóle mówić? Żeby w ogóle mówić, bo jak się mówi jakoś, to ktoś zrozumie, jak jest gramatyka poprawna, to też jest dobrze, ale... Bo nauczyciele nam tego nie uznają, ale jakbyśmy pojechali gdzieś, to inni by nas zrozumieli. Nawet jakbyśmy się pomylili lub zamienili jakieś... Na pewno jakbyśmy zamienili literkę, to nic by się nie stało i też by ktoś nas zrozumiał. No, chyba, żeby się dogadać. To jest ta wolność, gdzie możemy bez obaw, bez barier wyjeżdżać, porozumieć się i to jest bardzo ważne. Uczcie się języków obcych, bo trzeba mówić, trzeba spikać, bo trzeba szprechać. Po hiszpańsku zużyję, ja nie wiem. Ja też nie wiem, ale Nauczymy się, tak? Dowiemy się 26 września. Z angielskim też w ogóle miałem problem, jeszcze było gorzej niż z polskim. Miałem współlokatora Luisa, no on z Hiszpanii, ale on tak potrafił rozmawiać po angielsku dobrze. Ale miałem taki poziom, że w ogóle go nie rozumiałem i nie mogłem nic powiedzieć. Że po prostu, kiedy go spotkałem, to chciałem powiedzieć, że no chcę pójść na spacer, tak? I zapomniałem w ogóle słowo walk, czyli tak, spacerować. I zacząłem pokazywać mu taką pantomimę, tak, co chcę robić. To jest ta blokada, że mam wiedzę, wiem jak coś powiedzieć, ale jednak się boję, że coś powiem źle i tak mam. Ale przełamujesz. Staram się. Cześć, tutaj Damian I Mateusz. z kabaretu Czwarta Fala. Siemano. Chcieliśmy Wam powiedzieć kilka słów o językach, prawda? Tak, na przykład o polskim. Polski, Jest to bardzo ważny język. Polski jest najtrudniejszy, dlatego możecie się uczyć łatwiejszych. Niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego. Także na pewno trudniejszego języka niż ten, który już znacie, nie możecie opanować, także... Jest dobrze. Dobrze powiedziałem? Najgorsze... Dobrze powiedziałem? Tak, Damian się po polsku całkiem... Ja się cały czas uczę polskiego, także... Na swoje rysy to idzie nieźle. Tak. Nie, słuchajcie, polecamy Wam serdecznie naukę języków, bo jest to ważna sprawa, ułatwiająca na pewno życie i umożliwiająca chociażby podróżowanie po całym świecie. Trochę wstyd jechać gdzieś za granicę i nawet nie wiedzieć kilku słów po angielsku czy po niemiecku. Oni chcieli mnie wkręcić w filmik o niemieckim, ale to są moje gwiazdy niemieckiego. 26 września, to Zuzia? To jest Europejski Dzień Języków. Z tego co pamiętam, co roku obchodzimy Dzień Języków u nas w szkole. W liceum wygląda to troszeczkę inaczej niż wyglądało na przykład w gimnazjum. W gimnazjum robiliśmy właśnie krótkie scenki, które pokazywaliśmy na korytarzu wszystkim uczniom naszej szkoły, a w liceum wyglądało to bardziej tak, że wszyscy razem się bawiliśmy na przerwach, śpiewając piosenki w różnych językach z całego świata. W tym dniu mamy porozwieszone po szkole różne przywitania właśnie w językach, którymi się posługuje w Unii Europejskiej. Znaczy wywieszone flagi, flag krajów oraz plakaty, na których były informacje takie najważniejsze o kraju, historii jego i tak dalej. Organizowaliśmy występy na przerwach, które trwały tyle samo co przerwa i wykonywaliśmy spektakle o różnej fabule, czasami romantyczne, czasami jakiś dramat, czasami jakaś komedia. Rok temu robiliśmy tak zwane intercultural meetings. Spotykaliśmy się różnymi nacjami, bo była i Ukraina, była Hiszpania, była Polska, oczywiście Nigeria i były osoby z różnych krajów, które przyszły w jedno miejsce i jakby staraliśmy się stworzyć taką przestrzeń warsztatową, w której wymienimy się może trochę tym, co znaczą dla nas języki, znajdziemy może jakieś wspólne elementy, może podobne słowa, których używamy. Wszystko się działo tak tandemowo, jakby staraliśmy się rozgryźć pewne słowa, które są trudne w naszych językach, pomyśleć o specyfice pewnych języków, które są trudniejsze, które są z tej samej rodziny i jakby podejść do tych języków tak trochę od backstage'u. Super.
W takim dniu przede wszystkim bawimy się językiem. Tak, bawimy się językiem, staramy się rozważyć, jak wygląda, co to znaczy Europejski Dzień Języków. Przygotowujemy tematycznie. Jednego razu na języku angielskim dzieciaki pracowały kulinarnie, tak, robiły sałatki w różnych językach. Koncert, śpiewaliśmy, recytowaliśmy, happening, schody obłożyliśmy słówkami, tablice informacyjne robiliśmy. J'organise, on aimerait vous inviter à des cours de français pendant le mercredi et ça pendant toutes les vacances. Voilà, à Impact, bien sûr. Jeszcze nie wiem, bo na razie jest koronawirus i troszkę ciężko będzie zorganizować, jeżeli na przykład nie będziesz w szkoły. Zachęcam również do tego, żeby młodzież ze sobą rozmawiała, nie posługując się skrótami, tylko poprawnie, pięknie wypowiadając pełne wyrazy, pełne zdania. No na przykład taki pokaz, że każdy mógłby zaprezentować coś w innym języku, zrobić w innym języku. Na przykład, nie wiem, zaśpiewać piosenkę albo powiedzieć jakiś wiersz. Albo, nie wiem, na przykład tak jak tutaj nagrać jakiś krótki film właśnie w innym języku. No albo mówić na przykład przez cały dzień w szkole tylko po angielsku. Zorganizować może jakąś współpracę z organizacją, która się zajmuje wymianami międzynarodowymi lub jakimiś kołami językowymi. Na pewno stworzymy jakąś przestrzeń kafejkowo, taką rozrywkową, żeby można było sobie przyjść, porozmawiać w różnych językach, może na zasadzie żywej biblioteki, żeby z każdą osobą z innego kraju spróbować się porozumieć, jeśli nie po angielsku, to w dwojaki sposób, czyli my możemy mówić po polsku, ktoś inny może mówić po swoim języku, ale z kontekstu rozmowy, z tonu, z barwy głosu i z gestykulacji można bardzo wiele się dowiedzieć. Jeśli chodzi o eventy, to myślę, że moglibyśmy zorganizować na przykład kursy czy jakieś takie zajęcia z parzenia tradycyjnej angielskiej herbaty i oczywiście cały kurs mógł być prowadzony po angielsku. Also ich muss sagen, es ist ganz, ganz wichtig, Deutsch zu lernen und alle Sprachen zu lernen. Let's celebrate the European Day of Languages. Spodobалась мені, сподобалась мені, тая дівчинонька. Idę sobie po ulicy, ktoś zaczepia. What time is it? Idę dalej, znów ktoś pyta. Where is the hospital? Na chodniku mamy szklankę, ktoś poślizgnął się, podnoszę. Ta osoba mówi Danke. Jak jest po niemiecku, proszę. Mamy wiek XXI, pora to zrozumieć już. Takie fakty są, no merci, bez języka ani róż. Mamy wiek XXI, pora to zrozumieć już. Takie fakty są, no merci, bez języka ani róż. Idę sobie dalej wolno,
dzięki Boże. Ja teraz się stresowałam mówiąc po polsku bardziej niż po angielsku. Nie, ja się stresuję! Kozak jesteś, dopiero teraz podchodzę